Witajcie w Madrycie, pulsującym sercu Hiszpanii. Tu mieszkali królowie, tworzyli artyści, a dziś żyje niemal 7 milionów ludzi. To miasto placów, teatrów i niekończących się spacerów. Idealne, by odkrywać je krok po kroku. Dziś zapraszamy Was na nasz trzeci niezwykły spacer. Poprowadzimy Was reprezentacyjną Gran Via aż na słynny Plaza de España. Na mapie trasa wygląda niepozornie, ale po drodze czeka tyle historii, detali i opowieści, że minie dobrych kilka godzin, zanim dotrzemy do końca. Bo taki jest Madryt, kolorowy, wielowarstwowy i gorący, zwłaszcza latem. Madryt fascynuje, inspiruje i zachwyca. Dajcie się poprowadzić kolejną ciekawą trasą i poznajcie to niezwykłe miasto z nami, krok po kroku. A jeśli lubicie takie miejskie wędrówki, zasubskrybujcie nasz kanał i dołączajcie do wspólnych spacerów. Przed nami Madryt spacerem, Gran Via i Plaza de España. Zaczynamy! Startujemy na Puerta del Sol. Tu bije rytm Madrytu i stąd liczy się hiszpańskie kilometro zero. Dziś stąd ruszamy dalej, urokliwą Calle Arenal. Mijając po drodze dom najsłynniejszej hiszpańskiej myszki, Ratoncito Pérez, odpowiednika wróżki zębuszki, o którym opowiadaliśmy podczas naszego pierwszego spaceru. Skręcając w prawo dochodzimy do Monasterio de las Descansalas Reales, klasztoru klauzurowego sióstr Klarysek. Naszym zdaniem to najciekawszy klasztor XVI wieku w Madrycie. Ufundowała go w 1559 roku Joanna Austriacka, siostra Filipa II i matka króla Portugalii Sebastiana. Joanna Habsburg była postacią wyjątkową. Dwukrotnie rządziła Hiszpanią jako regentka. Najpierw, gdy Filip II wyjechał do Anglii na ślub z Marią Tudor, a następnie ponownie podczas jego nieobecności. Była też gorącą protektorką jezuitów. Według przekazu potajemnie przyjęto ją do Towarzystwa Jezusowego pod męskim pseudonimem Mateo Sanchez. To jedyny taki przypadek w dziejach zakonu. Z Ignacym Loyolą i Franciszkiem Borgią łączyła ją żywa korespondencja i realne wsparcie ich dzieł. Klasztor powstał w dawnym pałacu, jednym z pierwszych w Madrycie. Ponoć tu właśnie w 1339 roku obradowały pierwsze madryckie kortezy, czyli zgromadzenia przedstawicieli Rady Królestwa, rycerstwa i duchowieństwa. Descalzas dawały schronienie kobietom z rodów królewskich i arystokratycznych. Nowicjuszki z rodzin szlacheckich wnosiły posagi, a królewskie donacje czyniły z tego miejsca jeden z najbogatszych klasztorów w Europie, z bezcennymi pamiątkami dworu i arrasami flamandzkimi, między innymi według projektów Rubensa. Założenie kompleksu było rozległe, obejmowało sady, kościół i zabudowania gospodarcze. Zachęcamy do zwiedzenia klasztoru. Spacer odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
Ze względu na zakaz fotografowania nie możemy Wam pokazać nic więcej, ale naprawdę warto tam wejść. Trasa zwiedzania prowadzi przez krużganki i dawne cele. Obejmuje także zjawiskową renesansową klatkę schodową z malowidłami z XVII wieku. Dekoracje pokrywają sklepienia i ściany. A oprócz wątków religijnych uwagę przyciąga również malowany balkon królewski, z którego spoglądają Filip IV oraz Maria Anna Austriaczka z dziećmi. Zanim ruszymy dalej w stronę Gran Via, zróbmy krótką, słodką pauzę. Tuż obok Descalzas Reales czekają dwie świetne chocolaterias. Chocolateria 1902 oraz Chocolateria Valor. To idealne miejsca, by spróbować słynnych hiszpańskich churros z gęstą, gorącą czekoladą. Churros to chrupiące pręciki z prostego ciasta, mąka, woda, szczypta soli, wyciskane przez gwiazdkową końcówkę prosto do rozgrzanego oleju i podawane na świeżo, często posypane cukrem. W Hiszpanii je się je głównie na śniadanie lub meriendę, czyli popołudniową przekąskę, obowiązkowo z filiżanką gęstej czekolady do maczania. Ich popularność wywodzi się z prostoty i szybkości przygotowania. W Madrycie to klasyk chłodnych poranków i świątecznych okresów. Kolejki w grudniu i styczniu to norma. Po krótkiej przerwie ruszamy na Gran Via, reprezentacyjną oś Madrytu. To niespełna 1,5-kilometrowy odcinek wielkomiejskiej scenografii, która spina Calle de Alcalá przy placu Cibeles z Plaza de España. Od pierwszych koncepcji do pełnej zabudowy minęło blisko pół wieku, a realizację poprowadzono w 3 etapach. Dziś Gran Via to prawdziwa wizytówka architektury XX wieku z wyraźnymi wpływami francuskimi i amerykańskimi. Po francusku eleganckie mansardy, balkony i bogata dekoracja fasad. Po amerykańsku pociąg do wysokości, pionowe podziały i wczesne wieżowce o stalowych szkieletach. Ulica bywa nazywana hiszpańskim Broadwayem, tętni teatrami i musicalami, a obok nich znajdziecie kina, domy towarowe i nocne życie, które nigdy nie zasypia. Najstarszy odcinek z lat 1910–1917 pełen jest pięknych secesyjnych kamienic. Świadectw stabilnej sytuacji gospodarczej tamtego okresu. Otwiera go złocona kopuła Edificio Metropolis, która jak teatralna kurtyna zapowiada całą monumentalną panoramę ulicy. Drugi odcinek powstał w latach 20. Wzdłuż niego ciągną się kina i eleganckie sklepy, ale uwagę przykuwa przede wszystkim potężny gmach Edificio Telefonica. Wysoki na około 80 metrów, wzniesiony w latach 1926–1929 przez amerykańskiego architekta Louisa W. Wicksa przy współpracy hiszpańskiego zespołu inżynierskiego. To pierwszy madrycki wieżowiec i jedna z ikon europejskiej nowoczesności tamtej dekady. Jego konstrukcja łączy amerykańską technikę stalowego szkieletu i wyraźne pionowe podziały z hiszpańską wrażliwością na detal. Surową kamienną fasadę zwieńcza efektowna, niemal barokowa korona, która sprawia, że budynek czytamy jednocześnie jako maszynę i jako miejską wieżę.
Telefonika szybko stała się symbolem postępu i łączności w Madrycie, latarnią lat 20., widoczną z daleka zarówno w dzień, jak i nocą. A do dziś bryła porządkuje perspektywę środkowego odcinka Gran Via. Trzeci odcinek, kształtowany w latach 30. i 40., wyprowadza nas na Plaza del Callao, najbardziej filmowy plac Madrytu. To tutaj bije serce rozrywkowej Gran Via, neony i wielkoformatowe ekrany, tłum pieszych, kawiarniane stoliki i wejścia do teatrów oraz domów towarowych. Przy placu stoi historyczne Kino Callao, gdzie do dziś odbywają się premiery z czerwonymi dywanami, dzięki czemu miejsce ma prawdziwie kinowy charakter. Z Callao idziemy dalej prosto, w stronę Plaza de España. Na samym placu nie zatrzymujemy się jeszcze, wrócimy tu później. Tymczasem idziemy prosto, Calle de la Princesa, do naszego celu, Palacio de Liria, prywatnej rezydencji rodu Alba. To wyjątkowy miejski pałac prywatny, często nazywany młodszym bratem Pałacu Królewskiego, bo liczy blisko 200 pokoi i ma ponad 3,5 tysiąca m² powierzchni. Od początku XIX wieku stanowi oficjalną siedzibę jednego z najstarszych rodów szlacheckich Hiszpanii i jest głównym miejscem przechowywania bezcennej kolekcji sztuki oraz archiwum historycznego. Potęga rodu Alba rosła na polu militarnym, politycznym i społecznym, ale szczególnie zapisała się w dziejach dzięki mecenatowi i pasji kolekcjonerskiej. Dziś pałac pozostaje rezydencją XIX księcia Alby, Carlosa Fitz-Jamesa Stuarta oraz siedzibą fundacji Casa de Alba. Przez blisko 500 lat ród wykazywał niezwykłą determinację, by ocalić swoje zbiory, niezależnie od kosztów i wysiłku. Wnętrze pałacu Lirii skrywa arcydzieła Goi, Velázqueza, El Greca, Zurbarana, Ribery, Rubensa, Tycjana, Murillo i wielu innych. Wspaniała biblioteka kryje także rękopisy Krzysztofa Kolumba, w tym szkic Hispanioli, pierwszej wyspy, do której dotarł w swej wyprawie do Ameryki. Znalazły się one w kolekcji Alby, gdy potomek odkrywcy wszedł do rodu przez małżeństwo. Na zwiedzenie tego muzeum zaplanujcie co najmniej godzinę, a gdy już Liria Was zachwyci, ruszamy dalej w drogę. Kolejny przystanek to jeden z najbardziej zaskakujących punktów na naszej trasie. Templo de Debod, oryginalna egipska świątynia z II wieku przed naszą erą, przeniesiona do Madrytu blok po bloku. Stoi na skarpie Manzanares, w miejscu, gdzie niecałe 100 lat wcześniej znajdowały się koszary z XIX wieku, Cuartel de la Montaña, zniszczone podczas wojny domowej. Dlaczego egipski zabytek trafił właśnie tutaj? To dar wdzięczności Egiptu za pomoc Hiszpanii w ratowaniu nubijskiej świątyni, zagrożonej zalaniem po budowie wysokiej tamy na Nilu w Asuanie, w odpowiedzi na apel UNESCO z lat 60. XX wieku. Świątynia była poświęcona bogom Amonowi i Izydzie i pierwotnie stała w miejscowości Debod nad Nilem. W Madrycie ustawiono ją zgodnie z oryginalną orientacją wschód-zachód.
a dla zwiedzających otwarto w 1972 roku. Do wnętrza, gdzie zobaczycie westybul oraz 3 kaplice z zachowanymi reliefami, wchodzi się bezpłatnie, w niewielkich grupach do 10 osób, po wcześniejszej rezerwacji online. Po zwiedzeniu świątyni koniecznie zatrzymajcie się na tarasie widokowym tuż obok niej. Z krawędzi wzgórza rozpościera się szeroka panorama królewskiego Madrytu. Zielonego morza Casa de Campo i dalekiego pasma Guadarramy. To jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w mieście. Idealny, by złapać oddech i uchwycić kilka naprawdę spektakularnych kadrów. Zaledwie kilka kroków od świątyni, gdy schodzimy ze wzgórza, trafiamy do XIX-wiecznego pałacu, który należał kiedyś do Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII markiza de Cerralbo. To niezwykłe miejsce będące połączeniem pasji, przepychu i stylu życia dawnych właścicieli. Enrique wywodził się z bardzo majętnej rodziny. Jego nazwisko pojawiało się w dokumentach już w XIV wieku, a w 1533 roku jego przodkowie otrzymali tytuł markiza od cesarza Karola I. Ojcowizna Enrique należała do największych wśród hiszpańskiej szlachty i zapewniała mu życie w dostatku, a markiz dodatkowo pomnożył fortunę dzięki korzystnemu małżeństwu oraz inwestycjom na giełdzie i w kolejnictwie, co pozwoliło mu nabyć nowe posiadłości w Madrycie, Santa Maria de Huerta i Monroy. Markiz był politykiem związanym z obozem karlistowskim, ale przede wszystkim podróżnikiem, historykiem i pasjonatem archeologii. To właśnie dla pomieszczenia zbiorów gromadzonych w trakcie podróży i badań kazał wznieść ten imponujący pałac. Budynek powstał w latach 1883–93, zgodnie z jego szczegółowymi wytycznymi. Nie miał przypominać typowego domu bogatego arystokraty. Od początku projektowano go jako przestrzeń o podwójnej funkcji. Elegancką rezydencję do organizowania przyjęć i salonów towarzyskich oraz prywatną galerię dla rozrastającej się kolekcji dzieł sztuki. Pałac podzielony jest na 2 części, letnią i zimową, a obie spina reprezentacyjna, bogato zdobiona klatka schodowa. Trudno tu szukać pustych ścian. Każdy korytarz i każdy pokój wypełniają obrazy, rzeźby, porcelana, zegary i meble. Zgromadzono tu ponad 50 000 obiektów, w tym przepiękne meble, zegary z ukrytymi mechanizmami, czy niewielkie fontanny z wodą w sali bilardowej. Za pałacem rozciągał się także prywatny ogród, pomyślany jako spokojne przedłużenie reprezentacyjnych wnętrz. Markiz de Cerralbo miał świadomość historycznej wartości swojej kolekcji, dlatego w testamencie przekazał większość zabytków archeologicznych do Museo Archeologico Nacional, a resztę zbiorów wraz z pałacem zapisał państwu. W 1944 roku powstało Museo Cerralbo, jedno z nielicznych madryckich muzeów, w których zachowano pierwotny wystrój wnętrz. Dzięki temu, wchodząc do środka, ma się wrażenie, że odwiedzamy wciąż zamieszkały dom arystokraty z końca XIX wieku,
a nie klasyczne muzeum. Zbliżamy się coraz bardziej do Placu Hiszpańskiego, ale zanim do niego przejdziemy, zwróćcie jeszcze uwagę na niezwykłą architekturę stojącego przed nami kościoła Świętej Teresy i Świętego Józefa. Z zewnątrz wygląda niemal jak średniowieczny zamek z blankami, wieżyczkami i masywną warowną bramą wejściową. Nie jest to jednak dawna twierdza, lecz stosunkowo młoda świątynia, wzniesiona dopiero w XX wieku. Co ciekawe, nowy kościół przykrył bardzo stare tradycje. Karmelici bosi są obecni w Madrycie już od wieków i od dawna odgrywają ważną rolę w religijnym życiu miasta. Tu ich klasztor i świątynia zostały pomyślane jak symboliczna twierdza duszy, inspirowana dziełem świętej Teresy, twierdza wewnętrzna. Styl budowli jest bardzo eklektyczny, łączy motywy neogotyckie, renesansowe i nawiązania do modernizmu, co widać w geometrycznych liniach okien i dekoracji. Ponad murami wyrasta ogromna, kolorowa kopuła, która z daleka kojarzy się raczej ze świątyniami z rejonu dawnego Bizancjum niż z centrum Madrytu. To kopuła w stylu neobizantyjskim, pokryta pasami ceramicznych płytek w odcieniach żółci, pomarańczu, czerwieni i błękitu, zwieńczona koroną. Jeśli macie chwilę, warto zajrzeć do środka. Kościół ma plan krzyża łacińskiego z bardzo wysoką nawą główną, szerokimi arkadami i jasnym wnętrzem, rozświetlonym kolorowymi witrażami. To jedno z tych miejsc, które zaskakują. Z zewnątrz twierdza, w środku lekkie, pełne światła sanktuarium. Jesteśmy już na progu Placu Hiszpańskiego, ale stojąc w pobliżu kościoła Świętej Teresy, spójrzmy na lewy narożnik placu, bo fasada tej kamienicy wprost zatrzymuje nasze spojrzenia. To Casa Gallardo. To jeden z najpiękniejszych przykładów madryckiego modernizmu. Elegancka kamienica z początku XX wieku, zaprojektowana przez Federico Ariasa Reya. Zajmuje cały narożnik Plaza de España i ulicy Ferraz. Dlatego jej bryła tak efektownie wychodzi w przestrzeń placu. Za tą bajkową fasadą stoją dwie zamożne siostry z rodziny Gallardo, które na początku XX wieku postanowiły zamienić odziedziczony po arystokratach pałacyk w nowoczesną, luksusową kamienicę czynszową. Przyjrzyjcie się fasadzie. Na jasnych ścianach wiją się roślinne ornamenty, nad oknami miękko falują secesyjne linie, a całość urozmaicają wykusze, zaokrąglone balkony z misternymi żeliwnymi balustradami i fantazyjne wieżyczki. Narożną część budynku wieńczy duża kopuła kryta dachówką, na której w dekoracji pojawia się litera G, dyskretny podpis pierwszych właścicielek. To taki madrycki pałac z bajki, objęty ochroną Bien de Interés Cultural, czyli jakże piękny zabytek o szczególnej wartości. A teraz nadszedł już czas, aby przyjrzeć się uważnie Plaza de España. To dziś jeden z największych placów w kraju. Około 37 000 metrów kwadratowych na południowo-wschodnim skraju dzielnicy Moncloa Aravaca. Historia tego miejsca sięga XVI wieku, gdy rozciągały się tu sady Leganitos. Król Karol III planował w tym rejonie klasztor, którego budowy jednak nie ukończono. Na początku XIX wieku Józef Bonaparte
przekształcił stojące tu zabudowania w koszary, najpierw kawalerii, a potem artylerii. Gdy wczesne koszary rozebrano na początku XX wieku, w 1911 roku zatwierdzono ostateczny projekt urządzenia Plaza de España. Architektoniczną kulisę placu tworzy później duet powojennych wież. Edificio España i Torre de Madrid, znak rozpoznawczy zachodniego centrum. Najnowszy rozdział to rewaloryzacja przestrzeni z większą ilością zieleni i miejscami odpoczynku, która znów oddała plac pieszym i rodzinom z dziećmi, wprowadzając wodę w szerokie aleje i strefy zabaw. Sercem założenia jest pomnik Miguela de Cervantesa, odsłonięty w 1929 roku. Zaprojektowany przez Rafaela Martineza Zapatero i Pedro Maguruzę. Z rzeźbami Lorenza Cuyao de Valery, później kontynuowany przez jego syna Federica. U stóp siedzącego Cervantesa stoją jego najsłynniejsi bohaterowie: Don Quixote na Rosynancie i Sancho Panza na osiołku, zawsze oblegani przez fotografujących. Kompozycję dopełnia Dulcinea, czyli piękna wieśniaczka Aldonza Lorenzo. W programie ikonograficznym pojawia się też motyw 5 kontynentów, pochylonych nad lekturą dzieł Cervantesa. A po drugiej stronie, przy fontannach, alegoria literatury hiszpańskiej z książką w dłoni. Zieleń placu akcentują drzewa oliwne, dyskretny ukłon w stronę krajobrazów La Manchy, przez które wędrowali Don Quixote i Sancho Panza. Dlaczego Cervantes ma tu tak centralne miejsce? Bo Don Quixote z początku XVII wieku uchodzi za pierwszą nowożytną powieść i fundament literatury światowej. A sam język hiszpański bywa nazywany lengua de Cervantes, językiem Cervantesa. Jego twórczość spina to miejsce. Od pomnika po otaczającą zabudowę widać drogę Hiszpanii, od Złotego wieku do epoki wieżowców. Na koniec naszej dzisiejszej trasy zatrzymajmy się jeszcze przed Pałacem Senatu, siedzibie Izby Wyższej hiszpańskiego parlamentu, czyli Kortezów Generalnych. Izbą niższą jest Kongres Deputowanych, którego imponujący gmach pokazaliśmy Wam podczas naszego drugiego spaceru. Pałac Senatu stoi na placu hiszpańskiej marynarki wojennej, Plaza de la Marina Española, i mieści się w budynku sięgającym XVI wieku. Wcześniej działała tu jedna z najwybitniejszych instytucji ówczesnego Madrytu, Colegio de Encarnación de Madrid, seminarium zakonu świętego Augustyna. W kościele seminarium znajdowało się słynne retabulum Doni Marii de Aragon, pędzla El Greca, najprawdopodobniej złożone z 7 obrazów, ufundowane ku czci dobrodziejki zakonu Marii de Aragon, damy dworu Anny Austriaczki, żony Filipa II. Dziś 5 z tych dzieł zobaczymy w Muzeum Prado, jedno w Narodowym Muzeum Sztuki w Bukareszcie, a jedno uchodzi za zaginione. Około 1808 roku, na mocy dekretu Józefa Bonaparte, seminarium zostało zamknięte.
Był to czas szerokiego ograniczania działalności zakonów w całej Hiszpanii. Od 1814 roku, z przerwami w kolejnych latach, budynek służył jako miejsce zebrań Cortesów Kadyksu, pierwszego oficjalnego parlamentu kraju. Wtedy też rozmontowano bezcenne retabulum. W 1835 roku, po statucie królewskim z 1834, Cortezy generalne ustanowiono jako parlament dwuizbowy. Gmach stał się oficjalną siedzibą instytucji politycznych, a dawny kościół zaadoptowano na salę plenarną. W 1845 roku architekt Álvarez Bogel nadał fasadzie obecny, neoklasyczny charakter. A pod koniec XX wieku dobudowano współczesne skrzydło z elewacją od ulicy Bailén. Na placu przed Senatem stoi pomnik Antonio Canovasa del Castillo, wielokrotnego premiera i współautora Konstytucji z 1876 roku. Sam pałac można zwiedzać bezpłatnie, z przewodnikiem w języku hiszpańskim, ale poza dniami obrad i po wcześniejszej rezerwacji online. A jeśli nie uda Wam się wejść, to na naszej stronie znajdziecie również link do wirtualnej wersji takiego spaceru. Z placu Senatu możecie udać się do sąsiedniego Real Monasterio de la Encarnación, o którym opowiedzieliśmy Wam więcej w naszym pierwszym spacerze. Bądź też zatrzymać się na chwilę odpoczynku od madryckiego upału w ogrodach Sabatini. To eleganckie neoklasyczne ogrody założone w miejscu dawnych królewskich stajni pałacu. Zachwycają idealnie przystrzyżonymi żywopłotami ułożonymi w geometryczne wzory, symetrycznymi alejkami, fontannami i posągami hiszpańskich królów, które pierwotnie miały zdobić balustradę Pałacu Królewskiego. Dzięki położeniu tarasowo, nieco poniżej poziomu ulicy, ogrody Sabatini są zaskakująco ciche i stanowią jeden z przyjemniejszych punktów widokowych na północną fasadę Palacio Real oraz zachodnią część miasta. To idealne miejsce, by usiąść na ławce w cieniu drzew, złapać oddech po całym dniu zwiedzania i nacieszyć się widokiem. Nasz dzisiejszy plan kończy się właśnie tutaj, w ogrodach Sabatini, zielonej, spokojnej ramie dla królewskiego Madrytu, która pozwoli Wam zakończyć spacer w naprawdę królewskim stylu. Mamy nadzieję, że się podobało, a po drodze zebraliście inspiracje i informacje, które przydadzą się w Waszych własnych odkryciach. Madryt jest miastem żywym, gościnnym i pełnym kontrastów i dlatego przyciąga tak wielu. Jeśli chcecie więcej takich wypraw, zasubskrybujcie i włączcie powiadomienia. Dajcie też znać w komentarzu, które miejsca najbardziej Was zaskoczyły. To jeszcze nie koniec. Zostajemy w Madrycie i już wkrótce pokażemy kolejne skarby i ciekawostki stolicy Hiszpanii. Do zobaczenia na następnym spacerze.